Dobra, siemano wszystkim. Oczywiście nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi. Lecimy dzisiaj z tym tematem. Czekajcie, tutaj jeżeli chodzi o Discorda, chciałem wam pokazać tutaj, co wyszukałem w sumie. Wyszukałem dość sporo rzeczy, bo jak zacząłem grzebać z tym Bitcoinem, z tymi inskrypcjami i innymi tego typu rzeczami, no to ja wiem, że wcześniej było coś takiego jak ten BonesBit, to już widziałem wcześniej i tam się Bitcoina zdeponowało na sieci BSC20. E, nie BRC, myli mi się. Na sieci BSC, po prostu po Binance Smart Chain tu się deponowało hajs. Ja na samym początku zdeponowałem tutaj FDUSD z Binance'a, ale teraz dorzuciłem trochę Bitcoina, bo tu pojawiły się nowe informacje. Oczywiście trzeba mieć zaproszenie. Jeszcze jestem ciekawy, czy mi się zresetują te zaproszenia i będę mógł dawać ich więcej. Tu opisałem trochę z dokumentu, o co z tym chodzi. To też jest po prostu taka dodatkowa sieć, CeFi, jakieś stakingi. No, ogólnie użyteczność dla Bitcoina się powiększa. I to nie tylko na sieci Bitcoin, ale też na jakichś właśnie rollupach i typowych L2, L3 nawet i po prostu to jest Saigon, to co się dzieje. Próbuję za tym trochę nadążyć. Tu macie źródło z tego Bounce Bita. No i tak jak widać, ja tutaj po prostu wrzuciłem hajs. W maju ma być odmrożenie tego, iż kapitału, który tam wrzuciłem. No ja wiele nie wrzuciłem, bo może z $300, żeby po prostu mieć interakcję i zaznaczyć tam swój ślad. I to jeżeli chodzi o Bitcoina. Potem mamy jeszcze dodatkowo coś takiego jak ta BEVM. To też już mówiłem. Raz jest tam kampania związana z Binance Web3, z tym portfelem i tam dziennie robię checkout. No i dodatkowo jest tutaj jeszcze dodatkowa kampania właśnie typowo z tego BEVM i zbiera się punkty. Jak przejdziemy sobie tutaj, no to teraz pewnie mi się tutaj nie podłączy portfel, ale jest coś takiego jak Helsinki. Tutaj były różne fazy. To już jest nieczynne. Tu nie da się już za bardzo nic porobić, nie da się zbierać tych punktów. Mówię, ja trafiłem na to późno. Były jeszcze jakieś OG, NFT do zdobycia, więc warto po prostu to rozkminić i się tutaj zakręcić. Ja ciągle robię tą kampanię, mówię, z Web3. Tam zaraz wam pokażę, o co chodzi. Plus tu są oczywiście aplikacje na bazie tego, że w wynalazku BEVM, widzicie, był tutaj oat do zdobycia na Galaxy i to wszystko. Ja po prostu wybrałem sobie niektóre z tych aplikacji. Omniswapem robiłem swapa i bridge'a, więc zaznaczyłem swoją obecność na tym chainie. Później jeszcze korzystałem z tego Meson, i w sumie tutaj jeszcze to. Ovulto Finance, czyli po prostu bridge, z którego też korzystamy. No i tak jak wam tutaj rozpisałem, co robiłem, z czego skorzystałem, jaki zrobiłem bridge, żeby zaznaczyć swoją obecność, więc można też z tego ewentualnie sobie pokorzystać. Ja ostatnio kilka nocek przy tym przysiedziałem, więc jest dużo roboty. Tu było opisane to dotyczące Binance i portfela Web3. Nie wiem, czy bawicie się tymi portfelami, ale ja się bawię portfelem Web3 od Binance, bawię się portfelem BitGeta, czyli tam dziennie kręcę jeszcze przez parę dni, w sumie zostało kręcenie tego wolumenu. Jest też portfel Web3 Bybita, on mi tak średnio podszedł, plus ja zapomniałem trochę o nim i te kampanie tam przespałem, ale też tam można było ogarnąć jakiś hajs za to, że brało się udział. Oni też zrobili tak, że ty możesz brać udział tylko i wyłącznie tym portfelem, który albo jest na przykład spięty z giełdą, albo należy do ekosystemu danej giełdy. Więc tutaj wykluczyli wszystkich tych, którzy by chcieli na przykład brać udział z normalnego MetaMaska czy z innego adresu. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o te BEVM i te kampanie, zarówno ZK-Sync, jak i co tam jeszcze była za kampania Binance. Ogólnie dużo się tam dzieje. Jest ZK-Sync, więc można też zaznaczyć swoją obecność, jeżeli chodzi o ZK-Synca.
tu zrobiłem te zadania, które są dostępne na Binance właśnie. Jest coś takiego jak Crypto Maze App i tu też jest tutorial, czyli jakiś Modi Madness. To jest to, co wam tutaj wklejałem. Ja tu dziennie przez 7 dni robię swoją aktywność i klikam w sumie check-in i to wszystko. To trzeba wszystko potwierdzać przez portfel właśnie Binance, więc sobie dałem zadanie, że chcę to zrobić. Tu jest zadanie dotyczące właśnie tego Bitcoina na BAVM. Tutaj z BSC, czyli z Bybita, z Binance Coina, BNB, przerzuciłem bardzo drobny hajs, żeby mieć tylko napłaty w tym BAVM, bo to chodzi po EVM-ie. To jest Bitcoin na sieci EVM. I wymyślali tego mnóstwo, ale tak jak mówię, z tego co widzimy, warto być tam dość wcześnie, więc albo coś wpadnie z tego, albo nie wpadnie. Jeżeli to są niskie koszty i nie wymaga to wiele czasu, to ja jestem w stanie po prostu tu z tego sobie pokorzystać. Więc ja wybrałem tutaj, że zdeponuję z Binance Wallet na ten BAVM bridge'em OmniSwap. I to można sobie zdeponować tam Bitcoina po sieci Arbitrum lub Optimism i innych. Możesz mieć Ethera, no i możesz to zeswapować z tego co pamiętam. Był i swap, i możliwość na przykład przeniesienia już Bitcoina, jeżeli go masz. To jeżeli chodzi o tą sieć BAVM i to też jest dodatkowo znów Bitcoin. No i teraz jeszcze kolejna, czyli w ogóle B2, B Squared Network, to też już jest dość mocno kurczę, rozwinięte. Nie wczytywałem się tak mocno w to, o co tutaj chodzi, ale szukałem jeszcze kampanii na Galaxy, kampanii na Layer 3. Będę tutaj ewentualnie, jak coś znajdę, jeszcze więcej dodawać. No i tutaj też, tak jak w wszystkich tych kampaniach typu Blast, widzicie, wszystko zrobili w ten sposób, że musisz mieć kod zaproszeniowy, albo jest limit zaproszeń, albo ten kod działa cały czas. I tu jest dokładnie to samo. No i tutaj z aplikacji ten właśnie Meson Fee przerzuciłem sobie środki właśnie z sieci Arbitrum. Tak jak widzicie, mamy tutaj Arbitrum, możemy mieć Ethera, Bitcoina, co tam chcecie, więc ja wrzuciłem sobie Bitcoina, zamieniłem najpierw Ether na WBTC, no i wrzuciłem na tą sieć B2 Network. I to też jest po prostu Meson, czyli jedna z aplikacji, która pozwala na cross-bridge'owanie tych wszystkich. No i znowu tutaj mamy kampanię połączoną z tym Mesonem. Tutaj oczywiście są punkty do zdobycia, jak korzystasz z tego bridge'a, tylko że ja znów bardziej zainteresowałem się stricte tym właśnie Buzz B-Squadred. Tutaj też są jakieś fazy. Niektóre już się skończyły, niektóre są aktywne. No i tutaj głównie łączymy portfel Unisat albo portfel OKX. Robiliśmy te NFT-ki na sieci, jak to się nazywało, już nie pamiętam teraz tej sieci. Mintowaliśmy tego NFT-ka, tu chyba gdzieś to o, Babylon. Więc ja tutaj połączyłem OKX-a i połączyłem też Unisata do jednej z tych akcji, żeby po prostu ewentualnie coś tutaj porobić. Więc najpierw zbridżowałem tylko tokeny na ten B2, no i wszystko. Tutaj na razie nie da się nic więcej zrobić. Jest coming soon, jakieś stakingi, jakieś działania można będzie robić. Tutaj też są oczywiście stage. Stage 1 to się już zakończyło. Tutaj jeżeli wejdziemy w leaderboard, to nic nie ma. W sumie tutaj nic nie widać. To z tego co widzę, to się po prostu tutaj zakończyło. Można było zdobyć niby jakieś maszynki do wydobywania. Też to kminie, więc jak ktoś ma czas i lubi grzebać, no to jest temat do przekminienia. Nie kosztuje to tu dużo wysiłku, nie kosztuje to dużo działań, bo na razie tylko i wyłącznie to można zrobić. Więc ja zrobiłem tego bridge'a i tyle. Więc tu w taki sposób możemy się gdzieś zaznaczyć na tym systemie. No i teraz tu było jeszcze, żeby dać submit MetaMask adres przed 21.04. No a też chyba albo zrobiłem to za późno i po tej dacie, albo nie zdążyłem.
No i też nie wiem, co dalej tutaj z tego będzie, nie? To z takich nowości o Bitcoinie. Czym bardziej w tego Bitcoina poszedłem, tym więcej rzeczy mi się zaczęło pojawiać, więc jest co robić. Tutaj mamy Bybit Wallet. To też macie informacje na temat Bybita. Ja też to tu bardziej rozpiszę. Ten Grass Airdrop to też jest rzecz, którą w sumie można robić i na Whale Market pojawiło się już dawno temu info, że można sprzedawać właśnie te punkty. Ja z tymi punktami nic nie robię, nic tam w sumie nie kombinuję, jedynie co to zbieram i udostępniam tą sieć. Na ile jest to bezpieczne, nie wiem, zaryzykowałem. Mam tutaj w sumie komputer z Windowsem, jeden włączony, drugi. Nic na nich nie mam, więc udostępniam tego Grasa po prostu z tego komputera. Czasami też to włączam na tym, z którego korzystam, na tej właśnie przeglądarce Brave. To też z takich rzeczy. Potem mamy Multisync AirDrop. To dodał Pep. Tutaj można się zapisać, dajesz tylko maila i też tyle z tych nowości, nic więcej tam nie robimy. Olive Network, tutaj też się pojawiło parę rzeczy, też w sumie już to wcześniej gdzieś zauważyłem. Widziałem, że wcześniej był tu ten wątek, no ale zrobiłem go na nowo i trochę bardziej tutaj rozpisałem. To też znowu jest kolejny jakiś restaking na Etherze. Tutaj oczywiście zdobywa się punkty, jeżeli chodzi o to, plus dodatkowo, jak wrzucamy tutaj w ten Olive, no to zbieramy punkty na sieci właśnie z Eigenlayer, Etherfi Points, Olive Points, Puffer, zależy jaki kapitał tutaj wrzucicie. No jak widać, ja tutaj wrzuciłem 600 dolków, więc niedużo. Tutaj mamy wallet OKX-a. To jest kolejny wallet do ogarnięcia. No i tutaj też mamy kampanię do robienia. Oczywiście część z tych kampanii już jest nieaktywna, tam niżej, ale z tych aktywnych to mamy kampanie takie jak ZK Sync Era, Over Protocol, Solana i ZK Link. To też są świeże rzeczy, które ewentualnie można robić. Czy dzisiaj jeszcze tam jest coś aktywnego, czy na przykład przestało być aktywne, nie wiem. Ja jeszcze dzisiaj nie spoglądałem właśnie na tego OKX-a. Ustawiłem sobie powiadomienie, żeby tam raz w tygodniu sobie patrzeć. Tu jest Binance Wallet, no i mamy XSwapa, o to pytaliście. Jeżeli chodzi o XSwap, to jutro ma być IDO i ja mam na możliwość zakupu 600 tokenów za 30 USDC. Mam zamiar to zrobić. Czy mi się uda? Nie wiem. Dodatkowo jeszcze na Ape Terminal też pojawia się szansa, że możecie zdobyć IDOsy od tego XSwapa. Czy to się uda zrobić? Też nie wiem. Ja z tym Ape Terminalem miałem tak, że w sumie za każdym razem, jak tam coś było, logowałem się, zgłaszałem chęć brania udziału, ale w sumie nawet nie kupiłem tego, bo zapomniałem, że się tam zapisałem. Z góry założyłem, że nic się nie dostanę i nic mi się nie przytrafi. No i byłem w błędzie, bo patrząc po prostu dzisiaj na historię tego, co tam się wydarzało, to złapałem się na dwie alokacje, których no nie kupiłem, bo po prostu zapomniałem o tym, więc też mam zamiar tego Ape Terminala przypilnować. I tak jak z Bybitem są te właśnie IDOsy na portfelu i często się nie trafia i człowiek potem już macha na to ręką i mówi, ja nie chcę, mam to gdzieś, bo i tak się nie złapie, a prawie za którymś razem ci się uda właśnie złapać tą alokację, więc nie spisywałbym tego na straty. Czy ma sens zrobić tutaj i zbierać punkty? Tutaj ma być podobno jeszcze airdrop, więc pewnie sens ma robić tutaj kilka swapów, więc ja mam zamiar po prostu to zrobić. I tak jak widzicie, tutaj jest ten Ape Terminal też opisany, że ja mam tam 0,5% szans na to, by otrzymać tą alokację. Ja tych punktów tu trochę nazbierałem, nie wiem gdzie, o tu są moje punkty, 1800 punktów, zrobiłem trzy swapy takie większe, no i to zrobiłem też, już nie pamiętam kto na Twitterze o tym przypominał, zrobiłem to stricte przed wydarzeniem tym, że jest ten IDO i złapałem się na 600 tokenów. Z tego co ja widziałem, to ludzie się tam nawet połapali na $500, na $60. To chyba zależało od aktywności, jak bardzo aktywny jesteś na tej sieci. Te swapy tutaj nie są tanie. To też trzeba wziąć pod uwagę, że one po prostu tutaj no, najtańsze nie są.
Z tych jeszcze takich swapowych rzeczy, które ja robię, no to jest, czekajcie, zaraz to znajdę, jest XSwap i jeszcze jest swap i z drugich rzeczy, które można tutaj robić, jest jeszcze The Bridge. Tu też akurat robię pewne aktywności. Też zaraz tutaj wam pokażę. Mamy tutaj do zrobienia The Bridge. Jeżeli chodzi o The Bridge'a, no to tutaj też pojawiają się jakieś nowe informacje. Też wam tutaj wrzuciłem, co tutaj należy zrobić. Zbieramy punktów. Ja tych punktów trochę tutaj natrzaskałem. Tu jest taniej, ale też jeżeli chodzi o zdobycie 10 tysięcy punktów, no to i chcecie to zrobić własnym kosztem, czyli na bazie własnego kapitału i mielenia tym kapitałem, to będzie koszt około $100. No i tyle postanowiłem, czy tam nawet do $150, zobaczę ile mi to wyjdzie, bo tam teraz robię co tydzień, czy co 3 dni jednego swapa, żeby zaznaczyć tą po prostu obecność. Zobaczymy ile mnie to finalnie wyjdzie, nie? No i ile tych ewentualnie tokenów jestem w stanie dostać, bo teraz tak, jeżeli tu wydam na punkty, na 10 tysięcy punktów $100, no to teraz nie wiadomo, jak te punkty będą traktowane, ile będzie tokenów. Jeżeli znów chodzi o BitGeta, no to tutaj jest łatwy rachunek do policzenia. Za każde 1000 wolumenu, które kosztuje około $4, mamy 100 punktów. Te punkty mają być 1 do 1 zamienione na tego BWB. Pytanie, ile będzie warty ten BWB? Więc koszt zakupu 100 tokenów BWB, jeśli faktycznie będą wymienione 1 do 1, wynosi $4, czyli 0,04 za jeden token. Mam nadzieję, że to wyjdzie podobnie tak jak było z bitem, jeżeli chodzi o Bybit. Ta cena tego bita no była fajna. Tam też dostawaliśmy za darmo w sumie te bity za założenie giełdy. Całkiem podobnie to wyglądało jak z właśnie Binance'em. Tylko tu trzeba brać pod uwagę to, iż jeżeli chodzi o BitGeta, to oni mają swój token BGB, w którym bierzesz udział w różnych launchpoolach, launchpadach. No i teraz wychodzi kolejny token portfelowy, czyli BWB. I tu mam lekki zgryz, jak to zostanie wycenione i jak to zostanie rozegrane. No też postanowiłem przepalić tutaj trochę kapitału, no bo tam zostało, jak ja zacząłem robić systematycznie te swapy, zostało tam 20 dni, więc jeżeli policzymy kalkulatorem 20 razy 4, no to mamy $80 przepalonych. Jeżeli ktoś chciałby na jednym portfelu działać. Ja działam na portfelach 3 i ten jeden, który mam z Pohaku, tam postanowiłem, więc jestem w sumie w stanie przepalić to razy 3, więc wydam $240. To też jest kwota, którą ja jestem w stanie przeznaczyć, tak jakby w IDO, bo ja trochę przepalanie fee tutaj na tym portfelu pod tokeny BWB traktuję jak IDO. Czyli biorąc udział w IDO i tak musisz zapłacić za tokeny, i, a tu przepalasz to na fee. Więc tak to traktuję, jeżeli chodzi o mnie. Nie wiem, jakie wy macie do tego podejście, jak sobie to obmyśliliście. No ja w ten sposób do tego podchodzę. Z takich jeszcze rzeczy nowych, które tutaj zauważyłem, to czekajcie, ZK Sync, no to też, to ja już robię też od dłuższego czasu, ale też wam wrzuciłem informację dzisiaj po północy, bo też robiłem. Na stronie SyncSwap, czyli tam, gdzie wsadzaliśmy te nasze Libertasy, Omnibusy, NFT-ki zamienione na tokeny w pula płynności, no i tam, gdzie mi w sumie zajmali tego jednego, można wybrać jako fee inny token, który jest na sieci, na przykład tutaj ZK Sync. Więc ja też zrobiłem kilka swapów, tak jak tutaj widzicie, akurat 0,1 Ethera na 314 USDC. No i mam tu zostawione $3 po to, by płacić tym fee. Tam jest więcej tokenów do płacenia fee i jest zniżka 15% na to, jak płacicie tymi tokenami.
Też jest to funkcja na ZK Syncu, która może mieć, ale nie musi mieć żadnego wpływu na AirDrop. Więc to też Wam tutaj wrzuciłem. Z takich rzeczy, które tu mówiłem też wcześniej, to się też tu gdzieś powtarza, bo tyczy się to i Binance'a, i tu macie ZK Synca. No to tak jak widzicie, jest kampania na Binance Wallet związana z ZK Synciem. Myślałem, że to będę mógł też zrobić ze swojego portfela, ale nie. Więc to, co ja zrobiłem, no to na moim portfelu metamaskowym korzystam ze SyncSwapa i wrzuciłem też sobie do Zero Land. Zresztą to też już wrzucone mam bardzo dawno temu. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten CryptoMaze i tą aplikację, tą gierkę, gdzie robimy te dzienne check-iny, to nie działa z innym portfelem jak z Binance. To jest chyba ich jakiś wytwór, więc tutaj nie da się tego połączyć. Tak trochę sobie pomyślałem, że no jeśli oni wiedzą o czymś i nie jest to gdzieś tam oficjalnie, ale jest związane z ich portfelem i mają to wynagradzać, to jeśli ja zrobię podobne ruchy na innych portfelach w obrębie tego samego, no to jest szansa, że jakiś airdrop czy coś wpadnie. Znienawidzony Venom, jeśli chodzi o Venoma, no to tutaj mamy te stage. Ja nakupiłem tych NFT-ków po te chyba 40 parę Venomów, 50, więc nie sprzedałem tego, nie mam zamiaru odpuszczać. I na wszystkich 4 NFT-kach, czyli 4 portfelach, postanowiłem na razie robić te stage. Na 2 portfelach mam zrobiony stage 1, a na 4 wszystkich mam zrobione stage 2, bo zapomniałem zrobić na 2 dodatkowych i tak myślałem, po co? Bo tu znów trzeba kupić tego Venoma, trzeba go zamieniać na inne tokeny. To jest troszkę tak jak z kampaniami, które robiliśmy wcześniej, już też nie pamiętam jak się nazywały, ale trzeba ten hajs gdzieś tam pakować w pulę płynności. Więc trzeba się przygotować na jakieś koszty. Tutaj można zastejkować tego Venoma minimum chyba 4 czy 5 sztuk. Też nie zrobiłem to na wszystkich portfelach, no ale finalnie jestem ciekawy, co będzie w kolejnych stage'ach. Na przykład swapy można robić i swapy można zrobić 10 swapów, za które dostajesz punkty i więcej nie dostaniesz. Więc to jest takie coś, że no nie wymaga zakupu tych tokenów. Fee jest tam dość niskie, więc niektóre te czynności, moim zdaniem, jeśli już ktoś ma ten portfel i ma tego NFT-ka, może wykonać dla świętego spokoju, żeby potem nie było, że kurde, mogłem zrobić, a olałem, bo nie lubię ich. Nie? To tak jak trochę jak ze Starknetem. Linea. Tutaj, jeżeli chodzi o Linea, no to ja też dużo ruchów ostatnio porobiłem takich i dziwnych, i nie do końca też zrozumiałych dla mnie. Tak trochę mi to FOMO pocisło. No ale tutaj były do odebrania te oczywiście te liski, no to tu sklejmowałem. Jeżeli chodzi o restaking na Linei, Linea, zwał jak zwał, no to tutaj jest opcja powiększenia sobie tych punktów, które dostajemy. Tylko trzeba mieć tego EZETH. I to w sumie ktoś z Was wrzucił na czat, jak to zrobić. I ja to też rozkminiłem, przeniosłem z środków normalnych na te właśnie Renzo ETH i wrzuciłem tutaj sobie w staking. No i mam tych punktów dostawać teraz 2 razy więcej za Zero Gravity. EZ Pointsy mam dostawać Eigenlayer punkty. No i linea plus jakieś żółwie. Też to zrobiłem. Na to wziąłem też, jak tu wam rozpisałem, jak ja to zrobiłem, no to dałem supply'a, na tego supply'a zabrałem pożyczkę. Tak jak tu widzicie, gdzie tą pożyczkę znowu wrzuciłem w supply'a. To jest akurat na normalnym Etherze, ale jeżeli macie ten EZETH, to też tam można zrobić tą pożyczkę. No i też tutaj jest jeszcze rozpisana strategia i to, co tutaj się tyczy typowo tego linia i tych nowych punktów, no to po zarejestrowaniu swojego adresu, bo tu niby to jest, to musisz się zarejestrować ten adres, to jest ta strona, która już nie działa, tam był tylko jakiś pewien czas chyba do tego, by zarejestrować, więc nie wiem, czemu było aż takie duże FOMO pod to, no ale ja zdążyłem tam adres zarejestrować, chyba, że to po prostu jeszcze włączą. No i z uwagi na to, że zrobiłem tą rejestrację, a chyba Maciek Tomczyk wrzucał, że dorzuca 0,1 Ethera minimum na Stargate'a, to też to zrobiłem.
I to też jest takie dorzucanie. Już wcześniej wrzucałem te 0,1, bo to już się gdzieś tam przewijało, żeby dostawać na przykład dodatkowo airdrop z EtherFi, no to dorzucić musisz 0,1. Do EtherFi też zaraz przejdziemy. No i tu tak samo zrobiłem, nie? No i tego Ethera gdzieś tam coraz więcej schodzi, no bo jest ciągle dorzucany, więc ja tu do Stargate'u też rzuciłem. Plus jest tego taki, że tu nie mrozimy tych środków, chyba że wam koledzy hakerzy wyciągną z portfela tak jak mi. To też trzeba gdzieś tam mieć na uwadze. Plena. Jeżeli chodzi o plenę, to mi udało się tutaj wykonać wszystkie zadania dotyczące tego. Dzisiaj też tam Danskiemu opisywałem, jak ja to zrobiłem. Tu działamy w oparciu o Poligona, czyli wpłacamy sobie matiki, albo na przykład wpłacamy sobie nie matiki, a stable, no ale matika i tak będziemy potrzebować na fee. Więc ja zrobiłem tak, że płaciłem między 200 a 300 matika, zamieniłem to na stable i po $52 zamieniałem z powrotem na Matika. No jak znów zazbierałem Matika, to znów całość zamieniłem na stable i znowu tak. No i tak 50 transakcji. Nie bawiłem się tutaj w robienie transakcji skompletuj 10 swapów po $10, czy tam 30 swapów po 30. Ja walnąłem od razu 50 po 50 i zaliczyło mi to wszystko. Więc taki plus, że jeżeli bijecie tutaj na najwyższy poziom i chcieliście to sobie odklepać, no to można było to zrobić w ten sposób. Czy to nam coś przyniesie i będzie miało jakiś większy sens? Nie wiem. Nie jest to drogie. Jest to dość upierdliwe do zrobienia, aczkolwiek teraz po tej aktualizacji działa to sprawnie. No i można to moim zdaniem zrobić. Oczywiście to jest na Galaxę. Plus też są zadania typowo na tej aplikacji. NFT-ki do wymintowania. Tam był teraz z Lightlinka NFT do wymintowania. Najpierw wołało mi to Ethera po Lightlinku, żeby tam po prostu zapłacić fee, ale finalnie teraz zrobiłem to bez jakiegokolwiek fee, chyba że zabrało z Poligona. Więc ja tego NFT-ka zrobiłem, mam to zaliczone i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie dodatkowe czynności w obrębie tej aplikacji Plena, no to tutaj możemy wysyłać do siebie wiadomości i wysyłać do siebie Matika. Jeżeli ktoś chce zrobić to ze mną, albo nie wiem, bo ja zrobiłem to z niektórymi osobami, plus Liza też ma tą Plena, więc między nami tam jakieś wymiany i wiadomości poszły, to ja tutaj mam nick hajsocholicy.plena. Można do mnie napisać i tam jest normalny czat, tak? Tak jak Messenger. Więc tu można się ewentualnie tym pobawić. Jest to proste. Po tej aktualizacji, tak jak mówię, jest dość przyjemne do zrobienia. Star Heroes. Jeżeli chodzi o mnie prywatnie, ja kupiłem 5 tych Heroesów, żeby też mieć po prostu tutaj jakąś styczność. Przeznaczyłem na to połowę airdropu, który dostałem, bo dostałem Star Heroesów na portfel, już nie pamiętam ile sztuk, ale chyba 500, no i 250 sztuk, czyli 5 Heroesów po 55 tych Starów sobie kupiłem. Nie patrzyłem stricte, ile mi to odblokuje airdropu, bo i tak finalnie to zostanie odblokowane. Plus do mnie to jest trochę budowanie FOMO, więc ja bym specjalnie aż tak tych tokenów pod zakup tego nie kupował. To, że miałem, to po prostu część ich przeznaczyłem na to, wydałem. Kupowałem te mapy, kupowałem teraz te Heroesy, zobaczymy, co wymyślą dalej. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o Star Heroesa i ten cały staking. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o staking, to też wrzuciłem 1000 sztuk w staking tego Stara. Też to mi tam podbiło jakoś tą statystykę, ale tak jak mówię, ja jakoś się mocno na to nie napalam. Solana, tutaj w sumie ostatnio z takich rzeczy, co Wam pokazywałem, to ten checker. Jak ktoś jeszcze nie sprawdzał, to można sobie śmiało sprawdzić tutaj po swoim adresie, czy kwalifikujecie się na airdropy. Ja zrobiłem tak, że zebrałem wszystkie swoje adresy. Wpisałem tutaj adresy Solany, adresy EVM, adresy z Unisata i z tego, co korzystam. Zapisałem sobie to normalnie w notatniku i jak potrzebuję, to kopiuję to tutaj, wklejam i mogę sobie sprawdzać, czy kwalifikuje się na jakieś tutaj airdropy. Tak jak widzicie, to tutaj rozwijają, jest tego tutaj coraz więcej. Dlaczego Bitcoin?
No dlatego Bitcoin, że na przykład zauważyłem, że tu jest runestone, czyli tu można sprawdzić po prostu sobie, czy kwalifikujesz się na ten airdrop i dostałeś ten kamień. Więc dlatego postanowiłem, że będę tutaj miał wklejone też inne adresy, no bo jest to jakoś łatwiej poruszać się między tym. Tu mamy tą aplikację Grass, to mówiłem. Taiko też ostatnio jakieś rzeczy tutaj się pojawiły, jakieś whitelista, to też to zrobiłem. No pytanie, czy jesteście z tym wszystkim na bieżąco? Ciężko za tym wszystkim nadążyć. Tutaj mamy claim tego właśnie NIM, to tam jest aktualizacja poszła, więc warto sobie sprawdzić, ile dostaniecie finalnie. Z tego co patrzyłem, nie wymaga to jakiegoś potwierdzenia czy coś drugiego, czyli robienia drugi raz. Wystarczyło za pierwszym razem, że tam podawaliście ten adres Dimension. Injective, tutaj też jakieś rzeczy miały miejsce. Holograf, też ostatnio robiłem jakieś znowu minty. Zresztą widziałem, że trochę te holografy ucichły, ale gdzieś to tam się przewija, więc dodaję. Femex, to jest akurat tutaj, jeżeli chodzi o Femexa, na samym początku był taki trochę false start, ale jeśli teraz ktoś z tego korzysta, no to praktycznie za każdym razem coś mi się udaje zdobywać. No ale widzicie, ja tutaj mam tego raffle na poziomie 50%. Ja mam 2,5 tysiąca sztuk już nazbierane tego PT i trzymam to normalnie na saldzie na giełdzie. Plus mam KYC, plus mam tego Femex Passa, no bo ja tutaj z tą giełdą działam już od dłuższego czasu, więc mam 50% rafru. I tak jak widzicie, 70 punktów, tam 7 tych PT dostałem. Tutaj za 210 dostałem 31. Plusem takim jeszcze jest to, że te punkty, one się nie resetują. Na początku się to resetowało, teraz można sobie nazbierać przez kilka dni tych punktów i wrzucić na przykład któregoś dnia. Ja tak co 3 dni sobie wrzucam znowu tutaj właśnie i biorę udział w tej akcji i mi wpadają jakieś tokeny. Więc jeśli ktoś zapomni, nie ma strachu, że to przepadnie. Tu był ten Olive, mamy OKX-a, Merlin Chain. Merlin to jest też kolejny chain związany po części z właśnie Bitcoinem. My robiliśmy tutaj zarówno jakieś akcje na Bybicie, jak i były akcje związane z Ali. Nie wiem, czy wybraliście tutaj udział, ale jest coś takiego jak Ali. E, Tutaj tego nie znajdę. Gdzieś to było, przepadło po prostu. To też słuch o tym trochę zaginął, ale było coś takiego jak Ali. Tu jest Earn Alliance, to jest coś innego, to jest gierka. O, to się inaczej nazywa Particle Network. O to mi chodziło. Jeżeli chodzi o Particle Network, no to tam pierwszy raz wcześniej natknąłem się na Merlina i też jest jakiś launch pool, launchpad, różnego typu rzeczy. Tutaj brałem udział w tym. Nie do końca tego ogarniam, jest to trochę skomplikowane, no ale tak jak widzicie, była możliwość zakupienia tokenów Merlin Chain już wtedy, więc też gdzieś tam mi się po prostu w głowie zakodowało, że już z tym Merlinem miałem wcześniej do czynienia. I tak jak widzicie, no fajnie to działa. Lupa tutaj, wpisujecie sobie nazwę lub ewentualnie wpisujecie tutaj, jeżeli działacie z komputera i szukacie po tych rzeczach, które miały tutaj miejsce i co się tutaj działo. Trzeba, tak jak już mówiłem wcześniej, się tego nauczyć. Ja już z tego płynnie, bez problemu korzystam. Nie mam z tym najmniejszego problemu, więc też nie powinniście raczej tutaj mieć. Jest coś takiego jak ten Eigenlayer, tutaj jakieś punkty zbieramy w tym Circuit w stakingu, to też tu opisywałem, co zrobiłem, jak zakwalifikować się na 3 osobne airdropy, jeżeli w ogóle będą. No widzicie, tego jest tu mnóstwo. Xblast, o to też pytacie. Ja, tak jak napisałem, nie wiążę tutaj się za bardzo wielkich nadziei, bo mi to wygląda jak straszny ponziak. Po prostu dali jakieś tokeny za darmo, kazali kupować jakieś maszynki, żeby zamieniać je na inne i sprzedawać. Więc ja jedno co robię, nakupiłem tych maszynek, po części też z tych tokenów, które udało mi się tutaj
wygenerować, a teraz już tylko sprzedaję i zamieniam sobie na tokeny Ethereum lub USDC. Więc tak to wygląda u mnie. Tam trochę więcej na Telegramie na ten temat pisaliśmy. Tu tego tematu gdzieś za bardzo nie poruszam, bo tak widzę brak zainteresowania. A ludzie znów na Telegramie, no to telegramowa zabawka, różnie to biorą pod uwagę, nie? Ale ja już tam się stamtąd ewakuuję. Tutaj mamy hot, no to tu próbowałem wam zrobić airdropa, no i udało się do pewnego momentu, aż nie wyłączyli tej opcji. I znów mi się coś tam zepsuło z tym wioską i czekam na odpowiedź supportu, jeśli chodzi o to. DOP. Też ostatnio dostaliśmy wiadomości, że warto sobie odebrać, żeby ci nie przepadł ten airdrop. Nie wiem, myślę, że jest dobry moment, jeśli jeszcze można to odebrać, to dla osób, które czekały na tańsze fee, na tańszy gaz, no to teraz w sumie ten gaz nie jest aż taki drogi, więc można ewentualnie pomyśleć i to odebrać. I wtedy zamiast $15, 20, to chyba będzie około 3,2 do $5 można to zrobić. Zero Land, tu tak jak mówiłem, tu też jest, widzicie, wcześniej był dodatkowe informacje, to się tutaj gdzieś dubluje. No tak jak widzicie, ja ten w stakingu mam Renzo ETH, mam wziętą pod to pożyczkę. Plusem jest też takim, tego w ogóle Zero Landu, że jak weźmiecie sobie pożyczkę w USDC i wrzucicie ją z powrotem w supply, to nie tracicie na tym za bardzo, bo tam jest około $2, 2% yieldu w ciągu roku, więc jak weźmiecie $100, to te $100 wam zarabia na przykład 20%, a wzięta pożyczka kosztuje was 22%. Wiecie o co chodzi, więc jest tylko 2% tak jakby kosztów zdobycia tych punktów zero. Plus innych dodatkowych, jeśli akurat w tej pożyczce są. Chroma. Tutaj ostatnio nic za bardzo się nie dzieje, aczkolwiek warto sobie odświeżyć tutaj, jeżeli ktoś nie robił. Ja też ostatnio bardziej spojrzałem na Galaxę i na Zero Layer 3, żeby tam odbębnić pewne zadania. Tak samo na Blaście robiłem ostatnio zadania. Zresztą jak przejdziemy tutaj na To Do, no to ja tutaj, mode, wykonałem wszystkie czynności na modzie, tutaj zrobiłem layer 3 i zrobiłem tutaj longi, jakieś punkty pozdobywałem i tak jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o mode, to też mi się nazbierały jakieś punkty. Ja to robiłem bardzo dawno temu, bo tego moda robiłem 16 lutego i dopiero teraz do tego wróciłem i zacząłem tam coś więcej robić. Z takich jeszcze tipów, tak jak widzicie, z to do przeszedłem tutaj. I żeby nie szukać z powrotem to do tu na tej całej liście, to starczy cofnąć. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale starczy cofnąć tutaj u góry wstecz, no i wracacie do to do. Tak samo Blast. Tutaj też zbieramy punkty na bieżąco. Ja zrobiłem dopiero dzisiaj oficjalnego bridge'a na Blaście i dodatkowo tutaj w tym Interport też zrobiłem sobie właśnie transakcje i zrobiłem całe te 3 kampanie, jeżeli chodzi o Layer 3. Z uwagi na to też to zrobiłem, bo wcześniej tego nie miałem i nie wiem, czy to nie jest za późno i czy się to do czegoś zaliczy. No ale czekałem i zapłaciłem jakieś chyba $3 za bridge'a oficjalnego z tego właśnie Blast. Plus, jeżeli chodzi o Blast, no to tam też, jak już tu robiłem wcześniej aktualizację, też mam w Juice Finance swoje etery, w Zeroland właśnie swoje etery, no i kilka swapów na Blaster Dex też robiłem i przy okazji zakupu też w sumie tego Zapnoda. Jeżeli chodzi o Zapnoda, też dzisiaj ktoś zadał pytanie, co tutaj się dzieje. To Michał pokazywał na swoim kanale, więc ja też skorzystałem z tej informacji i postanowiłem sobie zakupić tego Zapnoda. Wy też możecie, jak chcecie. Czy to będzie opłacalne, to też się okaże. Nie wiem.
Te nody ostatnio wchodzą na grubo. Dla mnie to nie do końca też są nody. To jest po prostu albo tak jak NFT, który tam gdzieś kupowaliśmy w Chromie i są tego typu NFT-ki, które generują właśnie tokeny, no to się tylko nazywa tak jakby ten node, a generuje po prostu nam tokeny. Dla mnie to jest po części, no, taki sposób sobie wymyślili, by zebrać kapitał. W zamian dostajesz coś, co daje ci tokeny. I albo dostajesz coś, co daje ci tokeny dożywotnio, tak, póki ten pomysł nie umrze, albo jest to limitowane. Ja aż tak bardzo nie skupiam się na tym, czy coś jest limitowane, czy to daje dożywotnio. Po prostu, jeżeli będzie na TGE, czyli Token Generation Event, czyli tokeny zostaną wypuszczone na rynek, to moim zadaniem i waszym jest to, i najlepiej, żeby tak się wydarzyło, że to, co nazbieraliśmy do tej pory, albo przynajmniej większa część tego, zapłaciła nam po prostu za zakup tego typu tutaj wynalazków. I też mam zamiar zrobić dokładnie to samo z tym. Tutaj zapłaciłem $1300 za to. Też oczywiście macie wszystko rozpisane, jak to się stało, jak to zrobiłem. Niby mają tutaj losować NFT, albo już wylosowali, bo to było 2 dni temu, ale post jest wklejany z 9 kwietnia, więc to jakbym dostał, to może bym wiedział. Widzicie, ja aż tak bardzo się tym tutaj nie interesuję. Jeżeli chodzi o takie bardziej dane techniczne tego zapa, no to też tutaj wkleiłem informacje, które mogą być przydatne i jak to wygląda, bo jest cały supply. Ile tych tokenów później zależy, dostajemy dziennie. No, trzeba to po prostu zobaczyć. Jest to jeszcze faza wczesna. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co obserwuję, za dużo tam się tego wszystkiego nie sprzedało, więc jest szansa, że tu jeszcze na tym zarobimy. Wchodząc tutaj w plik, który mam, czekajcie, no to tutaj mamy pitch deck, czyli co będzie związane właśnie z tymi po prostu zapami. Możecie sobie to na spokojnie przeczytać, co oni tutaj planują. No, wygląda to spoko, no ale to na obrazkach i na planie zawsze fajnie wygląda. Aczkolwiek, jeżeli obserwujecie, co robi Michał i co robi on dokładnie z tymi nodami, czy z tymi voltami, NFT-kami, no to praktycznie każdy dał fajny zwrot. No niektóre trzeba było trochę poczekać, tak? Na przykład był Delysium. On na początku była totalna klapa, potem token był wypuszczony, też klapa. Leciało to mocno w dół. No aż przyszedł okres, że tak to wystrzeliło, że ci, którzy dokupili tokeny gdzieś tam na dole, czyli ja sam, plus nazbierali sobie tokenów z tych maszynek, które generowały te tokeny i sprzedały to na tej pompie, no to na tym wygrały. Tylko, że tu też trzeba zrobić w ten sposób, że ty po prostu czekasz i musisz być cierpliwy. No i tu mamy tego Zapa, tu mamy Delysium, informacje też tu na bieżąco Michał dodaje. Jest MetaPro. Jeżeli chodzi o MetaPro, to tu też dużo rzeczy się ostatnio dzieje. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja na samym początku, jak tam w ogóle poznałem ten projekt, ten pomysł, to myśmy tutaj kupowali te nody. Ja kupiłem nody, 2 lub 3, już nie pamiętam teraz, po $100. Teraz ten nod kosztuje 4 koła chyba. Więc albo będę mógł go jakoś odsprzedać, albo po prostu wykorzystam do tego, by generował mi tokeny. Prawdopodobnie będzie tak, że ja sobie to wykorzystam do tego, by mi to generowało tokeny, tylko że tu też jest taka sprawa, że tu masz noda i to jest faktycznie nod. Ty musisz postawić na VPS-ie noda, więc też będę to robić. To też na dniach ma wszystko tutaj ruszyć. Tutaj też macie najnowsze informacje z 13 kwietnia, które na ten temat dodawałem. Galaxy Note, tutaj też jest nowa informacja, ktoś mi to wrzucił dzisiaj prywatnie, także dzięki, jeśli takie rzeczy podrzucacie, bo tak jak widzicie, nie wszystko jestem w stanie zapamiętać. Oczywiście Michał też, jeżeli o tego noda chodzi, to też on tutaj nagrywa. Sonorus, to też nod muzyczny, też to kupiłem, też to mam. Ten Helios Node i sieć testowa powiązana z Bitcoinem, to też tutaj robiliśmy jakieś testnety.
różnego rodzaju rzeczy. Ja mam ten jeden klucz, chyba Michał ma tego więcej, ale co tu będzie też nie wiem. Też tak jak widzicie, ja do tego podchodzę mega luźno. Plus to nie było jakieś turbo drogie w porównaniu z tymi nodami po 1000 czy tam po kilka tysięcy dolarów, bo tu chyba kupowaliśmy to za 240 dolków. Tak, 240 dolarów WBTC po sieci Arbitrum albo Unisatem, nie? Więc tyle chyba, jeżeli chodzi o te nowości. Też fajnie, jeśli byście zaglądali sobie tutaj, mm, nie w To Do, znaczy też w To Do, bo tutaj się pojawiają te rzeczy i często wrzucam też wam informacje, widzicie, w taki sposób jak tu, czyli możecie kliknąć i później wrócić wstecz i wracacie sobie do To Do, albo tak jak tu macie ogólną informację o nowych wpisach, czyli wbijacie sobie w airdropy, przeglądacie co się tu dzieje. Powinniście mieć podświetlone to, gdzie nie czytaliście, lub jeżeli jesteście na bieżąco, to powinniście pamiętać, gdzie robiliście jakieś rzeczy ostatnio. No i jeszcze z takich rzeczy, które tutaj wrzucałem, to było na szybko, jest weekly update. No i też czasem robię tak, że zbieram do kupy te rzeczy, które ja robię i które ewentualnie są ważne. To też mam nadzieję, że z tego korzystacie i tak jak widzicie, tu ten sam system, że wchodzicie i później sobie wracacie i możecie sobie to odklepać. No i tu potem już zdecydowałem, że wrzucę wam bezpośrednio linki. No i widzę, że tutaj oznaczyła to tylko jedna osoba, więc nie wiem, czy to widziała jedna osoba, czy zainteresowała się tym jedna osoba i jak to wygląda u was, czy z tego korzystacie. No mimo wszystko ja to robię, a czy korzystacie, to już wasza indywidualna sprawa, jeśli chodzi o to. Tak samo weekly update jest też tutaj w darmowych. Tak, tutaj jest to open, to samo, tylko że oni, jak ja wkleję to samo, to oni nie wszystko widzą. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Discorda. Ja trochę mówię, nauczyłem się tutaj z niego korzystać na bieżąco. Staram się niektóre rzeczy ukrywać. Tak jak dzisiaj poruszyliście temat, że był czat UK, ale go nie ma. No to nikt nie zauważył do dzisiaj, że ten czat zniknął, więc takie rzeczy gdzieś tam po prostu ukrywam, wyłączam to, bo to nie ma sensu, żeby to się dublowało. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy na samym początku, tutaj będziemy informować o wydarzeniach, tak jak mamy blog Tech Conference, jest to w Doncaster, 25 maj, ja z Michałem tam będę, to tutaj po prostu zrobiłem do tego dodatkowy wątek. Jeżeli chodzi o wątki, to tu pamiętajcie, że jak wejdziecie w taki kanał, to u góry jest taka szpulka, wątki. No i tu są wątki, które można przegadywać. Ewentualnie pojawia się to w ten sposób, że to jest widoczne tutaj. No i tak jak widzicie, jest tutaj wątek, gdzie można pisać w nawiązaniu do danego wydarzenia. Mogą pisać osoby pro i pro light, jeżeli chodzi o to. Jeszcze może włączę to po prostu dla free, ale na razie, żeby nie było bałaganu, bo po prostu za dużo czasami jest tego bałaganu, niektóre tematy się dublują. Jeżeli chodzi tutaj o Dantera, no to też zrobiłem Danter Info. Tutaj mają być tylko i wyłącznie informacje, bez zbędnego pisania, tłumaczenia i zadawania pytań. Pytania możecie zadawać tu na tym czacie, po to, żeby się to nie dublowało. No i teraz zrobiłem wątek, tak? Wątki tu są różne, żeby no nie dublowało się to i nie było kolejnych kanałów. No to mamy minty, Dodge Runestone, przewodnik po mintach, Sparrow, no i Runes minty, tak? No i tutaj zrobiliście w sumie zabawę w kropki, e, trochę beka, no bo tutaj chciałem, żebyśmy ewentualnie wrzucili coś, co można wymintować i co jest warte uwagi, jeżeli chodzi o te runy. Ale znów, wrzucamy tu info, stricta, surowe info, a dyskusja ma być tutaj. Tak to ma działać, jeżeli chodzi o to. No i tutaj voice chat to ostatnio o 2:00 w nocy parę osób z tego miało okazję korzystać. Tyle ode mnie.
Chcecie jeszcze coś pogadać, jakieś pytania? Nie wiem, patrzymy na ceny, to już zależy od was. Dobra, ale A ten te, X-Słup, nie? To my bierzemy w IDO, ale tyle, ile mamy tam tych tokenów i do zapłaty, to dostajemy, czy to się dostaliśmy po prostu do public? Jeszcze raz, bo na początku nie słyszałem. Chodzi mi o tego X-Swapa, czy to my się dostaliśmy z tym IDO do publica, czy po prostu mamy tam czas 22 Nie, godziny, żeby sobie... nie. Tu jest tak, że to jest FC, FS. Kto pierwszy, ten lepszy. Z tego, co A, dobrze no to pamiętam. spoko. Czyli znowu Więc się nie to udało. jest chyba public. No i tutaj będzie trzeba tego przypilnować i wydaje mi się, że będzie ciężko tutaj to złapać, nie? 22 godziny zostało. Mm, Ale to jest tak, że teraz już musimy tą kasę wrzucić, czy mamy nie, 20... nie, no nie musisz. Jak nie chcesz, to nie musisz. Tak mi się wydaje. Znaczy Bo nie, no to, jak chcę wziąć w tym udział, chodzi tak, wiem, że mi się nie uda, nie? no tak, no to wrzucasz sobie kasę USDC No po po sieci prostu Base. po sieci Base, żeby się do tego przygotować. Czekaj, ja tu się zaraz Ale to jeszcze podpiszę. będziemy musieli mieć ETH na fee. No tak, no. Ja na Base'ie, odkąd te sieci wprowadziły to, że trzeba mieć tam 0,005 Ethera, to praktycznie na każdej z sieci mam trochę Ethera, żeby nie było potem kuku i przykrości, że kurczę, miałem za mało, więc zadbałem o to, żeby te $50 czy tam parę dolców to jest, mieć po prostu w Etherze na każdej z sieci. Portfolio. No i tutaj zobaczcie, to co mówiłem. Brałem udział, ale ani tego nie kupiłem, ani tego nie kupiłem. Za pierwszym razem brałem udział w Satoshi VM, nie złapałem się, zapomniałem o tym. Tutaj się nie złapałem, tutaj złapałem Beoble i złapałem tego BeFi Labs, ale zapomniałem w ogóle, że brałem udział. Więc teraz warto może to przypilnować. No ja tu trochę mam, jeżeli chodzi o to środków na tym portfelu. No i to jest brane pod względem tego, ile ty posiadasz hajsu na tym danym portfelu. Więc można po prostu tutaj spróbować brać udział, nie? No i jest oczywiście tutaj tak, że tu no nie potrzebujecie KYC, ale teraz pytanie, czy jak już będę brać tu udział, e, to tu chyba nie jest nawet KYC potrzebne, więc też jest plus. Tylko pytanie, czy potem do claimu nie będzie mi potrzebne KYC. Nie wiem, bo nigdy w sumie nie udało mi się doprowadzić tutaj tego launchpada do końca. No ale moja szansa tutaj jest na wygranie alokacji jednego tiketu za 250 USDC 0,64%. No i teraz dla mnie jest to informacja taka, że jeśli faktycznie tutaj wygram ticket, to tego X-Quapa bym wziął. Więc jeśli mi się uda, to będę miał tu 2,5 stówki, nie? No a teraz pytanie, czy tu widać, ile mi się udało na przykład tego Beoble niby wygrać? Nie ma. Nie ma informacji o tikecie, więc nie pamiętam, ile tutaj e, wygrałem, ale zmienię sieć na Ether. Zobaczymy. Nie, tutaj już nie ma żadnych informacji, nie? No dużo tych launchpooli i launchpadów się pojawia, więc warto to, mówię, przypilnować. Ja też, tak jak wam wcześniej pisałem, wrzuciłem wam info, zacząłem korzystać z tego Nozbe, wrzucać sobie te rzeczy, przypominajki i to działa dość fajnie, ale też trzeba pamiętać, żeby tym zajrzeć, nie? Bo nieważne, że wam to wysyła maila czy powiadomienie na telefonie, trzeba po prostu przysiąść. I ja wyrabiam sobie taki nawyk, że jak siadam przed kompa, włączam to i lecę po kolei wszystkie zadania, by odhaczyć, nie? No i nie muszę pamiętać, żeby kolejnego dnia na kartkę znowu sobie to napisać, bo to już tam jest. Mam ustawione, że dziennie i każdego dnia daily pojawia mi się nowe zadanie do zrobienia.
Takiego szefa sobie zainstalowałem na telefon. Jest Trinidad, tak? Bo to jest wszystko te Room Deluxe. To musicie zwrócić uwagę, jest Room Deluxe i są różne rzeczy. Ja sobie powoli zbieram. Jak mi się uda wyzbierać cały komplet, to będzie fajnie. No i ja mam jednorożca, mam sobie jeszcze tam inne te roomy. Tutaj jest hipopotam. No i teraz zobaczcie, in stock 475 euro. No ale to jest cena sklepowa i pytanie, ile to na aukcjach kosztuje, więc ja też czekam, aż coś ładnego się złapie. Tutaj na przykład jest sold out. Tu już jest nie do kupienia. Tu ta małpa na przykład jest 169 euro, więc pytanie, co warto kupić i czy to ma sens. Tutaj mamy misia za 500 euro. No one tak lecą. Te lepsze butelki około 400-500 euro tutaj kosztują. O, żyrafa jest 490. Goryl 240. No to tu też tak 20, 10 euro, 15, 20 się płaci normalnie, jak to z Niemiec czy gdzieś idzie. To wiesz, to normalne. No to tu tak jak jest, 6 dni. Tak jak mówisz. Jak to funguje? Czeski jest zajebisty. Ale nie było tu żadnego KYC, ale ani dziwnych takich rzeczy. Kurde, nie pamiętam. Na pewno wiem, że ta aukcja tam dziwnie wygląda, bo masz tam, przypuśćmy, 100 butelek, a się kończy o 20, to i tak czekasz, aż wszystkie 100 butelek ktoś przestanie licytować. Więc to się aukcja No nawet może tak, skończyć o drugiej w nocy, nie? dopóki jest licytacja, to tak większość działa licytacji. Dopóki jest licytacja, to to jest w grze. I dopóki to nie przestanie, nie spadnie całkowicie zainteresowanie podbijaniem, to wtedy dopiero oni to wyłączają, nie? Ale patrz, jakie ładne karoni mają. Czyli każde podbicie przedłuża Tak, aukcję. 104 tysiące, 4000 euro za tą karoni. No, te karoni też dość mocno. Tutaj 100 tysięcy koron, jeden. No a jest też te Karoni Nawi, które ty też wrzucałeś, takie alkohole. Gold, tu jest gold. Wystrzeliło ładnie do góry. A silver, XAG, USD. A, miałem tutaj zaznaczone. A to jest to, czekaj jeszcze raz. XAG, USD, silver dollar. Teraz to widać, nie? No, jest srebro gdzieś tutaj. Też jest na ATH. Takim sobie lokalnym. No ale to i tak jeszcze widzicie, srebro potrafiło kosztować dużo drożej. No ale jest tu wybija tu i teraz jeszcze było coś takiego, że można było tutaj nałożyć wykres złota. No, masz srebro i masz złoto. Bardzo podobnie to wygląda, nie? No, z przewagą dla złota trochę. No tak, ale tu widzisz, był No, ale moment. jest bardziej popularne, nie? No tak. Komentarze. Nie ma za was. Dobra, kończymy nagrywać, bo tu już wszyscy pospadali. Także żegnamy się, a możemy chwilę jeszcze pogadać albo na głosówce na Discordzie.